Niedawno rozmawialiśmy o prognozie dla polskiego rynku nieruchomości, rynku mieszkań na najbliższe 2-3 lata, o tym, co może nas spotkać w takim krótkim terminie do lat powiedzmy 5. Ale warto też porozmawiać o tym, co będzie w dłuższej perspektywie, nawet wręcz 35-letniej. To się wydaje w ogóle nierealne, horror, jakieś 35 lat, to będzie rok 2060. Ale przypomnijcie sobie, od 1990 roku też minęło 35 lat i jeżeli masz dziś lat na przykład właśnie 35 i wtedy się urodziłeś, to właśnie w 90 roku być może twoi rodzice wchodzili już na rynek nieruchomości i może jeszcze nadal pracują i nie są emerytami, więc 35 lat mija jak z bicza trzasnął. A w ogóle, jeżeli interesuje Ciebie inwestowanie na rynku nieruchomości, zmiany prawa, zmiany trendów, subskrybuj ten kanał i pisz nam również w komentarzach propozycje nowych audycji. Zapraszam do zaglądania na stronę symen24.pl, gdzie są dodatkowe informacje, audycje o rynku nieruchomości oraz gdzie są kursy obrotu nieruchomościami. Zanim jednak przejdę do omówienia tych wykresów i omówienia wpływu prezentowanych danych na tych wykresach na polski rynek nieruchomości w takim dłuższym terminie, chociaż tak naprawdę z każdym kolejnym rokiem, już nawet poczynając od 2025, będziemy odczuwać coraz mocniej wpływ tych czynników, to chciałbym porozmawiać o takiej jednej rzeczy, która chyba umyka na przykład naszym dziennikarzom. W mediach pojawiają się przecież alarmistyczne artykuły i wypowiedzi o klęsce demograficznej, jaka czeka Polskę. Ale czy tak naprawdę jest się czego obawiać? Przedstawię teraz takie krótkie informacje i 3 czynniki, które mają istotny wpływ na przyszłość naszego społeczeństwa, ale nie są łączone w jedną całość w tych alarmistycznych artykułach i w związku z tym możliwe jest, że wnioski mogą być całkiem inne i nie grozi nam żadna tragedia. No proszę, żebyś oceniła sama to, co powiem. Jestem ciekaw w ogóle, co Ty o tym sądzisz. Te 3 czynniki to po pierwsze bilans zgonów i urodzeń oraz imigracji i emigracji do Polski. Wskazuje na znaczny spadek osób mieszkających w Polsce, co według niektórych grozi na przykład załamaniem systemu emerytalnego. Z drugiej strony, drugi czynnik, ekonomiści twierdzą, że dalszy rozwój gospodarki Polski możliwy będzie tylko wtedy, kiedy odejdziemy od przyciągania inwestorów niskimi kosztami pracy, bo czas tanich kosztów pracy w Polsce już się skończył. Więc jeżeli polska gospodarka ma się rozwijać, to konieczne jest przeprowadzenie innowacyjnych inwestycji polegających na zastosowaniu nowoczesnych technologii, co pomoże znacząco zwiększyć wszelkiego rodzaju produkcję przy mniejszym udziale pracy ludzkiej. Tu zresztą nie tylko o produkcję chodzi, bo także o usługi, różne zastosowanie sztucznej inteligencji i robotyzacji, automatyzacji pracy. Natomiast czynnik trzeci to w wielu opracowaniach można spotkać ostrzeżenia o tym, że sztuczna inteligencja oraz automatyzacja doprowadzą do zaniku wielu zawodów. Na przykład autonomiczny transport drogowy może zlikwidować zapotrzebowanie na pracę kierowców, na pracę motorniczych w tramwajach i innych takich osób, które kierują środkami transportu. W skali Polski to kilkaset tysięcy stanowisk. A to nie jest taka jedyna branża, w której praca ludzka może być zastąpiona przez automaty czy też przez komputery. Oczywiście ja słyszę głosy, że dla tych zwolnionych z pracy ludzi znajdzie się inne zatrudnienie. No ale czy tak będzie naprawdę, skoro naczelnym dążeniem jest zwiększenie efektywności pracy, czyli wyeliminowanie pracy ludzkiej? Czy
zwiększona efektywność nie pozwoli na zarobienie na przyszłe emerytury mimo mniejszej liczby osób pracujących. Czy trend do zastępowania pracy ludzkiej, gdyby spotkał się z dużym przyrostem naturalnym, nie oznaczałby ogromnego marginesu ludzi bez pracy albo ludzi, którym daje się tylko pracę pozorną, po to, żeby po pierwsze nie myśleli, że żyją z zasiłków, nie czuli się pasożytami, a po drugie po to, żeby nie poszli rabować, nie wzniecili jakiejś rewolucji. Czy ogólne zmniejszenie liczby ludności na świecie nie jest dobre, patrząc pod względem klimatu? Czy gwałtowna ekspansja ludności w XX wieku, zgodnie z prawem cyklicznego rozwoju, nie zmieni się teraz w ogólne zmniejszenie liczby ludności? A przecież to już widzimy nie tylko w Polsce, ale w Chinach, w wielu krajach europejskich, w ogóle w wielu krajach, można powiedzieć, półkuli północnej następuje zmniejszenie znaczące dzietności. Jestem ciekaw Waszych opinii, a teraz przejdźmy do analizy tych wykresów. I pierwszym wykresem, który Wam pokazuję, jest prognoza Głównego Urzędu Statystycznego dotycząca, ta niebieska linia, to jest bilans urodzin i zgonów. I według tych danych do 2060 roku, od 2026 ma w Polsce ubyć 6 873 000 obywateli naszego kraju, Polaków. Ta linia czerwona to bilans imigracji i migracji do Polski i z Polski. Według tej prognozy do 2060 roku, począwszy od 2026, na podstawie bilansu imigracji oraz emigracji w Polsce przybędzie 2 438 000 mieszkańców. A ta zielona linia pokazuje jak gdyby wypadkową obu tych wcześniej wspomnianych, czyli łączną zmianę ludności. I zgodnie z tymi danymi, z przewidywaniami, z prognozą GUS-u między 2026 a 2060 w Polsce ubędzie mieszkańców o 4 434 000. Widzicie na tych dwóch liniach, na które oddziaływuje bilans migracji i emigracji, taki skok w okolicy roku 2035, taki gwałtowny schodek. No po prostu GUS przewiduje, prognozuje, że wtedy nagle zmniejszy się emigracja z Polski. Oczywiście jest to tylko prognoza, czyli coś, co może, ale nie musi się spełnić. Ma ta prognoza też takie warianty gorsze i lepsze. Ten jest wariantem średnim. A na drugim wykresie widzicie piramidę wieku, jaka obowiązywała w Polsce w 2023 roku. Ta zielona kreska oznacza moment, w którym osoby, kobiety i mężczyźni osiągają 18 lat, a te czerwone kreski to są lata, w których przechodzą mężczyźni na emeryturę w wieku lat 65, a kobiety odpowiednio w wieku lat 60, czyli dla nich ta czerwona kreska jest poniżej. Warto też powiedzieć w kontekście rynku nieruchomości, że taką główną grupą osób, które kupują mieszkania na własne potrzeby, podkreślam, na własne potrzeby, to są osoby w wieku między 30 a 40. Ci przy 40 czasami to już nawet kupują swoje kolejne mieszkanie, jedno sprzedają albo dają do wynajmu, a budują na przykład dom. Zależy od majątności tych osób. I co wynika z tego wykresu? Po pierwsze to, że do tego przydziału 30-40-latków w ostatnich na przykład 10 latach
wchodziło coraz więcej osób, ale też można powiedzieć, że w pewnym momencie więcej ich ubywa z tego przedziału, czyli już są powiedzmy zaspokojeni mieszkaniowo na własne potrzeby, niż ich do tego przedziału przybywa. Ale jak się spojrzymy na wszystkie roczniki, które są dziś poniżej 30-latków, czy od 30-latków w dół, no to widać wyraźnie, że te roczniki są znacząco niższe niż te, które były właśnie w poprzednich nawet 20 latach. I sumując te różnice, to tutaj nie chodzi o jakieś tysiące czy nawet setki tysięcy, tylko o miliony. To w ogóle wręcz też oznacza, że niektórzy z tych młodszych pokoleń spokojnie będą mogli odziedziczyć jakieś mieszkania i nie będą już chcieli ich kupować. Oczywiście ja wiem, że nie zawsze wnukowie chcą mieszkać tam, gdzie mieszkali ich dziadkowie, bo to nie jest ta miejscowość, nie ten standard. Niektóre nieruchomości po prostu się zdekapitalizują i wręcz rozpadną. Tak może być, ale jednak widać wyraźnie, że nastąpi w długim okresie znaczący ubytek grupy, która będzie zainteresowana kupowaniem mieszkań na swoje własne potrzeby. Patrząc się więc na samą piramidę wieku, można powiedzieć, no w przyszłości nie ma specjalnie szans, żeby w całej Polsce, patrząc się na cały kraj, nie na konkretne miejscowości, do których ludzie chcą się sprowadzać, mogą chcieć się sprowadzać, nie ma szans, żeby popyt był wyższy niż był nie tak dawno. No i tutaj wróćmy do tych 2,5 miliona bez mała osób, które powinny przybyć do Polski na skutek różnych ruchów migracyjnych. To znaczy, zresztą to jest znacznie więcej niż 2,5 miliona tych, którzy mają przybyć, być imigrantami, no ale pamiętajmy, że też jest jakaś grupa wyjazdowa. Czy oni będą stanowili tę istotną grupę zakupową w najbliższej przyszłości? I teraz wróćmy do tego, co powiedziałem na początku. Czy Polska będzie się nadal rozwijała jako kraj, który dostarcza wytworów taniej ludzkiej pracy? Jeśli powiemy sobie, że tak, to znaczy, że ten model przyjezdnych pracowników, którzy muszą gdzieś mieszkać, będzie dalej rozwojem naszego kraju. Ale czy my tych tanich pracowników będziemy sprowadzali i zakwaterowywali w hotelach robotniczych, czy też oni będą przyjeżdżali do nas na stałe, zakładali tu rodziny, no to jest zupełnie inna ścieżka rozwoju. Chociaż nie sądzę, żeby do zakładania rodzin w Polsce byli chętni ci, którzy przyjeżdżają jako tacy gastarbeiterzy do zajęć tymczasowych. No a z drugiej strony, jeżeli w Polsce nastąpi znakomite unowocześnienie sposobów pracy, automatyzacja, zastosowanie sztucznej inteligencji, no to tych pracowników będzie potrzeba mniej. Nie potrzeba będzie ściągać aż takiej dużej grupy ludności, więc ten napływ imigrantów może w ogóle się nie zdarzyć. Oczywiście Polska może stać się nagle tak miodem i mlekiem płynącym krajem, że tutaj będą wszyscy chcieli mieszkać, nawet Niemcy będą chcieli u nas mieszkać. Te warianty i to gdybanie mógłbym dalej kontynuować, ale uważam, że nie ma sensu. Patrzmy się tylko na dane o wieku i na tę prognozę GUS-owską. I od razu pragnę zaznaczyć, że ta prognoza i ta piramida ma znaczenie dla całej Polski. Natomiast są miejscowości, które się rozwijają bardziej, a są takie, które się zwijają. Na razie widzimy, że wiele osób chciałoby mieszkać w Warszawie czy w kilku większych miastach i jest taki trend do dążenia do tych miast, albo nawet wręcz czasami do gmin w wianuszku tych miast, no bo już w samych tych miastach jest stosunkowo drogo, a z innych miast się ludzie wynoszą. Ale spójrzmy się ogólnie na razie na cały kraj. Widać wyraźnie, że przez najbliższe 30 lat pokolenia będą znacznie mniejsze niż te, które były przed nimi, więc wiele osób będzie mogło zaspokoić swoją potrzebę zamieszkania poprzez dziedziczenie. Tutaj mówię o tych takich rdzennych, nazwijmy to, Polakach, w cudzysłowie oczywiście, rdzennych. Natomiast taką grupę popytową dużą mogą stanowić ci, którzy na skutek ruchów emigracji i imigracji przybędą.
Można śmiało założyć, że ci imigranci na samym początku, po przyjechaniu do kraju, w dużej mierze nie będą mogli sobie pozwolić na kupno mieszkania w Polsce. Część tak, część nie. Wobec tego oni będą wywierali presję na rynek najmu. I przypominam też, że na tym wykresie pokazałem Wam bilans imigracji i emigracji. Tymczasem ta sama imigracja do Polski między 2026 a 2060 w prognozie GUS to jest 4,5 miliona, 4 miliony 566 tysięcy. Taka jest prognoza GUS-u, a bilans wynosi tylko 2 miliony 438, więc mamy taką różnicę około troszeczkę ponad 2 miliony. To są ci, którzy mieliby w międzyczasie z Polski wyjechać, ale może im się tak spodobać w Polsce, że oni już nie będą chcieli wyjeżdżać. No i wtedy ta taka duża grupa, te 4,5 miliona osób, no załóżmy, że nikt z Polski nie emigruje, tylko są sami imigranci. Te 4,5 miliona osób wytworzą jeszcze większą presję na polski rynek mieszkaniowy. Ale z drugiej strony trzeba też pamiętać, że ci, którzy imigrują do Polski, niekoniecznie muszą tutaj zostać na stałe. Może oni tutaj przyjadą i na przykład zamieszkają na 10 lat, może na 15 wyjadą, może tylko na 5. Tak więc nie można tak bezpośrednio bilansować tych imigrantów i tego przyrostu naturalnego i oceniać, jaka będzie ludność Polski za 10, 15, 20 czy 30 lat. Z tego wszystkiego wynika jednak, że jeżeli inwestujesz na rynku nieruchomości i ta Twoja inwestycja ma mieć dłuższy horyzont niż 2, 3 lata, może 5, no to z każdym rokiem przedłużania horyzontu czasowego tej inwestycji coraz bardziej musisz uwzględniać czynniki te, o których powiedziałem, czyli ten przyrost naturalny i ten bilans imigracji oraz migracji do kraju. I to jest ważne, no bo przecież cóż to w nieruchomościach jest kupno mieszkania, zainwestowanie w to mieszkanie i trzymanie tego mieszkania na przykład przez 15 lat. To zobacz, w 2010 roku ktoś kupił mieszkanie i w 2025 właśnie obchodzi 15. rocznicę swojej inwestycji. To wbrew pozorom 15 lat wcale nie jest długo na rynku nieruchomości, a nawet jak już wspomniałem wcześniej 35 lat to też nie jest długo. Dlatego jeżeli tak inwestujesz, no to po prostu musisz zastanawiać się, w których to miejscach będzie sytuacja sprzyjała zaludnianiu się danych miejscowości, w których to miejscach będzie następowało wyludnianie. Krótko mówiąc, musisz zacząć szczegółowo analizować perspektywy danego lokalnego rynku, na którym chcesz dokonać inwestycji. Już coraz pewniejszym jest to, że inwestycja w jakąś nieruchomość nie będzie tak oczywista, że po prostu kup, trzymaj albo kup i wynajmij i zawsze zarobisz. Te czasy zdecydowanie się kończą. Z każdym rokiem będziesz to coraz mocniej odczuwać. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj ten kanał, pisz nam w komentarzach propozycje nowych tematów. Zapraszam na stronę symen24.pl, gdzie więcej danych, gdzie są kursy obrotu nieruchomościami. Cześć, trzymajcie się.